No już jest 7. Jak widać, ciepło dosyć na zewnątrz. No ale to ciepło to nie jest ze słońca. Chmury naszły i tutaj zasłoniły niebo całkowicie. Tylko ptaszki jeszcze cieszą się z tego. Przygotowanie śniadania jak zwykle zaczynam od wstawienia wody do gotowania. Żeby tam co pływa, jakiś ten paproszek dziwny. Skąd to mogło być? Nie wiem. To na razie tutaj, żeby nie przeszkadzało. No, ten kartusz już chyba około doby pracuje. Która to jest właściwa? No, gdzieś koło chyba 8 go włączyłem wczoraj. No i powinien się niedługo wyczerpać.
Dzisiaj świeże, wczorajsze bułeczki. Z piekarni w Lubichowie. Na razie może jedną przygotuję. Na wszelki wypadek wyciągnąłem sobie kartusz na noc, gdyby jakoś niespodziewanie się wyczerpał tamten, no, ale wszystko poszło według planu, więc nie trzeba było go używać. No ale może. Ale dzisiaj pewnie trzeba będzie. Dzisiaj zamierzam jechać po jakiś prowiant, nieduży, tak żeby na 2 dni. I przede wszystkim brakuje mi takich rzeczy na obiad. Dzisiaj chciałbym właśnie coś takiego kupić. Coś na grilla. Myślę, że jakaś karkówka byłaby akurat. Nie wiem, czy tego pokroję. Chyba nie pokroję. Już się stępił. Kroję. Jakąś karkóweczkę na grilla chyba dzisiaj wrzucę, bo później na tym grillu będę chciał zagotować sobie wodę do kąpania, także będzie to współgrało. Nabieram wprawy w nalewaniu kawy, tak żeby nie rozlewała się.
No tutaj na początku wycieczki, czy może jeszcze przed, planowałem, że będę codziennie zmieniał te miejsce postoju. No ale okazuje się, że ja nawet 2 dni będąc w jednym miejscu czasami nie zdążę wszystkiego zrobić, co planowałem, także gdybym tylko codziennie zmieniał miejsce, to praktycznie nic innego bym nie robił, tylko zmiana miejsca, jakieś tam jedzenie, przygotowanie, jakieś takie tu gospodarcze sprawy i nie wiem, może tam raz wyszedł z wędką, gdzieś zarzucił na pół godziny, to by mijało się z celem. Także tutaj widzę, że 2 dni to jest minimum, żeby w jednym miejscu posiedzieć i wtedy rzeczywiście można połowić trochę, pójść gdzieś dalej, a nie tylko przy samej tej przyczepie łowić. No tutaj akurat jest ten 3. dzień, to trochę się zasiedziałem, ale parę innych rzeczy robiłem, więc jestem usprawiedliwiony. No i na to następne miejsce, które pojadę, to też bardzo możliwe, że będę tam 3 dni, bo będę musiał tam doczekać do takiej ładniejszej pogody, bardziej słonecznej, bo a przynajmniej następnego dnia musiały być, bo chodzi o to, że tutaj stąd tam to niewiele przyjadę, ale później będę chciał przejechać na drugą stronę rzeki i wtedy będę musiał dosyć duży kawałek z drogi zrobić, więc tego dnia, kiedy zrobię ten dłuższy kawałek drogi, no powinno być słońce, żeby potem doładować rower. Bo ze względów takich bezpieczeństwa rower powinien cały czas się nadawać do takiej dłuższej jazdy. Trochę się ogarnę przed wyjazdem. Nieoceniony pan Krzysztof z Lubichowa tutaj zainstalował dla mnie coś takiego. To zbiera sok z brzozy i już mamy tu pełny słoik. Zaraz sobie przeleję to do butelki.
No i tutaj mamy czyściutką wodę. Bardzo czyściutką wodę. Do picia super. To jest wiadukt kolejowy nieczynnej już linii. Tędy właśnie przebiegała ta linia kolejowa. O, tutaj pozostał most tylko. Jak widać, była to jedna torowa linia. O, tutaj rzeka Woda. Dalej szła. A tutaj jest rzeka, płynie w stronę tego miejsca, gdzie biwakuje. No tam nawet widać tą skarpę. Ta ostatnia skarpa, którą widać, to jest ta obok mojego miejsca biwakowania. Tam widać dawny most kolejowy. A ja jestem tutaj. Niestety podczas tutaj operacji jakiś złamałem czubek wędki. O, tu jest ten czubek. Było dłuższe, ale ten kawałek, który tutaj wystawał, obłamałem, bo przeszkadzałby.
Jeszcze chyba obetnę trochę, bo za mocno wystaje. I spróbuję łowić takim skróconym zestawem. No, na pewno będzie gorzej się rzucać. Bliższe rzuty będą. A na dodatek jeszcze deszcz zaczął padać. Zobaczę, jak tu da radę taką lekką przynętą rzucić. No słabo. Bardzo słabo. I deszcz się nasila. A miało dzisiaj nie być deszczu. No tak, to jest miejsce ładne, ale ja tam nie dorzucę tym skróconym kijem. Nie da rady. Dzisiaj grilla chciałem robić. Chyba nie zrobię go. Może jutro. No fatalnie się to złożyło. No, nie tak źle jak na taki skrócony kijek. Deszcz gęstnieje. Skąd to idzie? Widział, czy
ciemniejsze niebo jest z tamtej strony, czy jaśniejsze. Wtedy można by przewidywać, co to dalej będzie. No jeszcze tu spróbuję i chyba wynoszę się stąd. Dosyć kiepsko jest, bo straszna roślinność jest przy brzegu i będą zaczepy. No nie, tutaj to płytko widzę dno. Jest dosyć płytko, aczkolwiek pójdę kawałek dalej, zobaczę jak to wygląda. O! A tam widać przyczepę. Daleko nie odjechałem. O, tu jest jakieś chyba dojście do wody w miarę. Nie bardzo. Nie mam gumowców. Nie, bagienko. Kij krótki. No nic, muszę się wycofać. Niestety. Kiepsko to się ułożyło. Teraz pojadę pod most. Ten wiadukt kolejowy. I tam poczekam, aż trochę przestanie padać. No, rozpadało się nieźle. Ja tu schowałem się pod mostem, ale niestety wsiadając na rower zerwałem przynętę. A, teraz muszę to dowiązać znowu. Dobra. No nie wiem, jakie tu będą możliwości łowienia. Na pewno będę musiał chyba cięższe przynęty używać, żeby móc dalej rzucić ewentualnie pływające. No, wędka skróciła się około 10 cm. Jeszcze wielkiej tragedii nie ma. Jeszcze można nią łowić, ale gdyby dalej się złamała, to już takim kikutem niewiele się zrobi. No, ale będę próbował. Dobra. Zmienimy tego wobec tego. Rzeczywiście na coś cięższego. A jakąś błystkę obrotową wezmę. A w przyczepie wymienię kotwiczkę z jakiegoś innego. A tu jakąś taką czerwoną błystkę, zobaczymy jak na to będą reagować. Na razie tutaj. No, deszcz jakby ciut mniejszy.
Ciut mniejszy. Zobaczymy tutaj na napływie, czy tutaj może coś będzie. No nic. Tam dalej jeszcze pójdę, ale jak przestanie padać trochę. No, chyba słabe szanse są na to, że deszcz przestanie padać. Teraz trochę mniejszy jest. Chyba jadę z powrotem, bo przy takiej pogodzie to żadna przyjemność. No i znów jestem na swoim miejscu. No, przestało padać. Nawet takie jaśniejsze miejsca na niebie się pokazywały. No ale niewątpliwie trzeba się spieszyć teraz z zrobieniem obiadu. Bo ten brak deszczu długo nie będzie trwał.
Teraz szybko. Nie pada. Wrzucić na grilla karkóweczkę. Ups. Którą nabyłem tutaj dzisiaj. Zwłaszcza, że chciałem taki grubszy kawałek, a ten trochę będzie się piekł. Tak szybko się nie upiecze. Tu mam grillową przyprawę. Oryginal do karkówki z grilla. No to nie żałujmy jej. A teraz po tej stronie tutaj jeszcze pieprzu zarzucimy. Dobrze, sól. Ciekaw jestem, o, soli już niedużo zostało. Ale jeśli nie złowię ryb, to wystarczy. No i jest ładny kotlecik. Zobaczymy, czy się upiekł. Długo go piekłem, bo bardzo gruby był. Ale upiekł się, dobrze. Dobra. No, może trochę ketchupu. Może nie pomoże, ale chyba nie zaszkodzi. No, jeszcze ogrzewania nie puściłem. Tylko 10 stopni jest. Chyba założę bluzę. Tak, chociaż na plecy. Zapomniałem wcześniej włączyć, bo robiłem tutaj od grilla.
teraz szkoda mi czasu. Już pół do czwartej. Trochę zeszło. Chcę od razu po tym, jak tylko się zagotuje, wykąpać się. Bo wieczorem przewidziany jest deszcz. No. Pod kotłem ładnie się pali ogień. Myślę, że jak dopiję piwo, to trzeba będzie dorzucić na razie nie widać groźnych chmur, więc chyba nie będzie padać. No ale dzisiaj nie będę rozkładał tego namiotu prysznicowego, bo mi nie wyschnie. Jak wieczorem będzie deszcz, to zaryzykuję i tutaj na golasa się wykąpię. Mam nadzieję, że żaden kajakarz nie będzie przepływał. No i trzeba będzie tutaj daszek zrobić, bo jeżeli będzie padać o tej 19, na wieczór zapowiadany jest deszcz, to tu może mi przeszkodzić w tym naprawie szprychy rowerowej. W końcu muszę to zrobić. Chcę tutaj taki daszek zrobić od tej strony właśnie, żeby móc to robić nawet jak deszcz będzie padał. No, chyba zabiorę się za to zaraz jak wypiję piwo, to tam będę dorzucał drwa do gotowania wody i od razu robił ten daszek tutaj. Niestety znów zaczyna padać deszcz. Muszę wszystko zwijać.
Nie zdążyłem zrobić tutaj daszku. Miałem przygotowane tutaj te patyki, ale deszcz przyszedł szybciej. No ale kąpiel dzisiaj tak czy inaczej musi być, bo już zaczynam podśmierdywać. Dobra. No, tu się ładnie pali wszystko. No i trzeba włączyć ogrzewanie w końcu. Aha. To później. Dosyć gorąca woda. Zaraz zobaczę, ile pokaże termometr tutaj tego. Tu jest zamontowany termometr.
Niestety to wiadro często tak się przegina i wylewa wodę. Na szczęście jest trochę ciepły i ona była bardzo gorąca, to zimno i do wody. A, okej. Ah, shit. Co za dziadostwo. No cóż, oszczędnościowo trzeba by się mieć. A tam dzięcioł cały czas stuka. No, tu już ładnie nagrzane. No, 19 stopni. No to jeszcze rewelacji nie ma, ale ciepło jest. Dobrze.
No, to był najważniejszy punkt dzisiejszego programu. To już był trzeci dzień bez kąpieli. A dzisiaj trochę jeździłem, no 20 km przejeździłem. A oprócz tego w nocy było gorąco. Obudziłem się 22 stopnie. Może gdybym nie miał bluzy założonej, to nie byłoby tak gorąco. Później się rozebrałem i już do rana było ok, mimo że było dosyć ciepło. A może nie tak bardzo jak wtedy, bo trochę przewentylowałem i zmniejszyłem. Znaczy nie zmniejszyłem ogrzewania, tylko zwiększyłem nadmuch, bo ogrzewania już się nie dało zmniejszyć, bo był minimalny płomień. No ale dzisiaj włożę ten palnik spirytusowy, bo kupiłem denaturat, także on daje niższą trochę temperaturę, więc powinno być dobrze. Aczkolwiek jeżeli w nocy temperatura będzie wysoka, tam +5, no to też może być kiepsko. Też może być gorąco, nawet przy palniku spirytusowym. Gdyby tak koło zera była, to tak, to on akurat daje odpowiednią temperaturę, że przy 0 stopni, bo gdzieś tak +18 i to jest tak jeszcze akurat do spania. No i znów nie zdążyłem tej szprychy wymienić, ciemno się zrobiło. Tu zanim sprzątnąłem wszystko, umyłem, to ciemno. No, nie chcę palić światła, bo to zewnętrzne światło dużo prądu pobiera. W sumie jedna szprycha to nie problem. Tutaj jesienią jechałem bez 5 szprych i dojechałem. Także chyba, bo jutro zdaje się nie będzie warunków totalnie. No jak będą, to wymienię. Ale jak nie będzie, no to przejadę z tego miejsca do drugiego i tam w końcu zmienię. Kiedyś będą w końcu warunki. A zamiast jechać tam na te ryby tam, żeby połowić przy tym moście, mogłem tutaj zająć się wymianą. Ale w końcu przyjechałem tutaj na ryby. Między innymi. Dobra. No i gdzieś chyba w 6:30 już są. No prawie, tak. 18:20. Tak, do 18 jeszcze coś widać. Później już nic. No to dzisiaj znów pójdę wcześniej spać, bo jutro rano wstanę, żeby ewentualnie wykorzystać dobrą pogodę bezdeszczową, jeżeli będzie taka. A jeżeli będzie mocno padało, to chyba też się nie ruszę stąd. Ależ tu ugrzęzłem.
No niestety wszystkie prognozy, jakie obejrzałem, zapowiadają na jutro deszcz. A już nudzi mi się tutaj. Tutaj już sprawdziłem te rejony z wędką. No może jeszcze w tamtą stronę mógłbym pojechać rowerem w dół rzeki. No ale tam będę później. Prędzej czy później będę tam. Jak będzie deszcz padał, to co to za przyjemność. Coś się obawiam, że jutro będzie cały dzień w przyczepie. Może jednak zrobię tutaj ten daszek i to koło zrobię, naprawię. No bo coś trzeba będzie robić. No właśnie, może herbatę zrobię. No ale za to od soboty, czyli za 2 dni, 3 dni, tak, za 3. Od soboty już ma być cały czas ładna pogoda, ale dalekosiężna prognoza. Aczkolwiek ta prognoza o załamaniu się pogody teraz w środku tygodnia to też już tydzień temu była. No i się sprawdziła. Także no tutaj odsiedzę swoje, ale później będę już jechał. Zastanawiam się, czy nie pojechać stąd do Gdyni też. Nie wołać transportu, żeby mnie ktoś tam zawiózł z przyczepą, tylko jechać. To byłyby gdzieś 3 dni dodatkowo. Jeszcze napiję się herbaty z cytryną i idę spać. A któż to tutaj do mnie pisze? Make Avis polubił moje zdjęcie na Facebooku. Muszę uciszyć ten telefon, bo jak zapominam, to później w nocy mnie budzi, bo ktoś polubił moje zdjęcie. Więc za pamięci uciszę.
Niestety szukałem książki, którą wziąłem. Szukałem książki, którą wziąłem i nie znalazłem. Prawdopodobnie jest ona w którejś z toreb, które są pod prezentem. Nie chce mi się już tam grzebać teraz. Także nie będę czytał nic już dzisiaj. Ale muszę ją rzeczywiście wyciągnąć i trzymać na podorędziu. Żeby ona tu gdzieś była w przyczepie, ale nie tak. Tu mam następną butelkę. Dzisiaj zlałem i myślę, że jutro rano znów będzie. Jeżeli nie wypiję, no to wleję do tego, do zbiornika, bo to taka czyściutka woda. Tak czytałem, że ten sok z brzozy taki słodkawy jest. To smakuje jak zwykła woda. Absolutnie nie ma tam słodkiego posmaku nawet. Przynajmniej ja nie czuję, może nie mam zbyt dobrego smaku, więc uważam, że to po prostu jest tak jak woda. Oczywiście bardzo czysta, no bo tutaj przepuszczona przez ten filtr korzeniowy, więc spokojnie można pić. To jest dobry sposób na pozyskiwanie wody, no tylko wiosną, bo to wiosną tak te soki wędrują tam przez brzozy. Myślę, że w innych porach roku to bardzo mało tego by się pozyskało. No ale nawet wiosną też jest dobrze móc pozyskać wodę, bo tak to tutaj musiałbym jeździć gdzieś po tą wodę. A tak tutaj dolewam i trochę wolniej zużywa się wtedy, no bo to jest 0,75. No faktem jest, że teraz zużywam mało, bo mniej zużywałem, bo piwo piłem, wino, to tak to trochę mniej wody zeszło. No ale jeżeli jutro na przykład będę musiał znów tutaj koczować, to ta woda będzie jak znalazł.